Dzień dobry. Dzisiaj w moich rękach dwie przepiękne i super precyzyjne piły japońskie. Zapraszam na film. Specjalnie dzisiaj stanąłem z tej strony Strugnicy, ponieważ musicie to zobaczyć, jak się tym pracuje i jak przepięknie wykonane są to narzędzia. Dwie sztuki, ponieważ jedna jest typowa do cięcia w poprzek, a druga wzdłuż. I żeby nie przedłużać, zaczniemy w takim razie od cięcia, żebyście widzieli, jak super szybkie również jest to cięcie, bo nic bardziej denerwującego, tak mi się wydaje, w piłach ręcznych, kiedy to bierzemy, mówimy, no chcemy się pocieszyć pracą ręczną i zaczynamy piłować i nie ma końca. Tutaj zupełnie inna bajka. Dobra, zaczynamy ciąć. Oczywiście palec na materiał i sobie rozpoczynam, a później to jest piła dwuręczna, więc operujemy tutaj dwoma rękami. Szok, naprawdę szok. Tutaj akurat mam modrzew 20 mm i to idzie po prostu w takim tempie. Jeszcze raz. Oczywiście nie ciśniemy, brzeszczot naprawdę robi sam pracę za nas. My skupiamy się na kierowaniu piłą i to wszystko. Ale w poprzek, wiadomo, idzie szybko. A jak z pracą wzdłuż włókien? No to dobra, najpierw zacznijmy w takim razie ciąć sobie w tą stronę, niech będzie. Tak, czyli tniemy wzdłuż włókien i tutaj również rozpoczynamy delikatnie i jedziemy. Co wy na to? Szczęka w dół, nie? Ale dobra. Tutaj mam 2 cm materiału. Co powiecie na cięcie w tą stronę? Czyli tutaj sobie zrobimy tak. Może odetnę tylko ten kawałek, bo to będzie troszkę wadziło. Dobra. I teraz tniemy wzdłuż, czyli nie mamy taśmówki. Chcemy to rozciąć na pół i zobaczymy, jak nam pójdzie. Jestem już całym brzeszczotem w materiale. No i teraz kierujemy i tniemy. Żeby nie było, że udało ci się, jakoś tam wyszło. Zobaczcie, jedziemy obok w takim razie. Teraz spróbuję tutaj rozpocząć tylko. Proszę bardzo, na wprost kamery, żeby nie było. Trafione? No może troszeczkę schodzi w prawo chyba, nie?
Ale zobaczcie tu. Prawie że równolegle. Oczywiście gdybym rozpoczął z jednej strony, zszedł pod kątem 45, później rozpoczynacie z drugiej strony pod kątem 45, ale myślę, że robi to naprawdę niezłe wrażenie. Dobra, teraz sobie obetniemy to. Tak, jedno. Drugie. I zobaczcie, takie listki zrobione ręcznie. Szaleństwo, nie? Zacznijmy w takim razie od cech wspólnych tych pił, czyli od długości brzeszczotu. Tutaj, gdzie są zęby, to jest aż 450 mm, a po ukosie to aż 750 mm. Rękojeść, chwyt oburęczny. Tutaj bardzo leciutkie drewno japońskie kiri. Dla osób, które się troszeczkę interesują, to jest paulownia, czy też może odpowiednik paulowni, czyli rękojeść z kiri i jeszcze tutaj oplot taki ratanowy. I słuchajcie, chwyt pewny, ciągniemy to do siebie. Widzicie ten specjalny kształt tej piły, żeby piła, powiedzmy, opadała na materiał i to naprawdę tnie praktycznie samo. I teraz tak, sam ten brzeszczot czy blat tej piły, stal papierowa, czyli naprawdę pierwsza liga, i generalnie to jest wykonane w dość ciekawy sposób, ponieważ tutaj na samym końcu grubość to 1,75, na środku jest już 0,75, a tutaj czubek to jest 0,6 mm. Zęby przy tej, bo to jest akurat piła do cięcia poprzecznego, zaraz Wam zrobię zbliżenie. Zęby są porozwierane w tym modelu na 1,5 mm. To jest naprawdę kawał super sprzętu. Zapytacie, jak rozpoznać piłę do cięcia poprzecznego? To słuchajcie, jest bardzo proste. Zobaczcie na ten kształt zęba. Tutaj zęby są jakby w dwóch kolumnach, lewe i prawe. Przy pile do cięcia wzdłużnego zęby wyglądają tak. Więc myślę, że prosta sprawa, nie? Jeśli mamy jeden rząd zębów, tniemy wzdłuż. Jeśli mamy dwa rzędy zębów, tniemy w poprzek. Czyli można powiedzieć, że te dwie piły są piłami do prac wstępnych, do rozcinania materiału, do przygotowania do późniejszej obróbki. Super szybkie i naprawdę bardzo, bardzo precyzyjne. Wygodnie się to trzyma. Praca oburącz jest zdecydowanie też przyjemniejsza i lżejsza. Jeśli ktoś na przykład ciął piłą płatnicą, myślę, że każdy, to tniemy tam jedną ręką, za chwilę nam łapa odpada. Tutaj tniemy oczywiście do siebie, a nie od siebie, więc to też jest duża różnica. I co jeszcze? Spróbujcie. Jeśli będziecie mieli kiedyś możliwość popracowania takimi piłami, zobaczycie, że w wielu sytuacjach nie pójdziecie na taśmówkę, tylko utniecie to właśnie takim sprzętem. Nie dlatego, że taśmówka zrobi to gorzej, ale w pewnym wieku, może tak powiem, człowiek zaczyna już odczuwać jakby przyjemność również pracy w ciszy. Nie ma tego wielkiego hałasu, nie ma tego ciężkiego sprzętu, tylko posługujemy się czymś, co jest super dokładne, bardzo szybkie, bo to też jest plus, że nie czekamy na uzyskany efekt, tylko kilka posunięć i gotowe. No oczywiście, jeśli ten brzeszczot byłby jeszcze dłuższy, no to wtedy praca szłaby jeszcze szybciej. Ciekawe, czy są takie piły. W Japonii pewnie są, ale tutaj w Europie ciężko dostępne.
Dobra, rozgadałem się. Piękne, piękne piły. Dziękuję Litka za prezent. Zdradzam, co dostałem pod choinkę, nie? Do zobaczenia wkrótce. Link do tego tradycyjnie w opisie. Cześć!